Wczoraj na kanale GameStar na Twitchu zaprezentowano obszerny zestaw nowości z Gothica Remake. W trakcie wydarzenia ujawniono odświeżone lokacje, które w przeciwieństwie do oryginału dość mocno rozbudowano, a także zaprezentowano bohaterów i animacje potworów. Szczególną uwagę poświęcono mechanice walki, pokazując wszystkie 3 poziomy, w tym walkę bronią dwuręczną na poziomie mistrzowskim. Reszta nagrań została opublikowana na stronie GameStar, więc nie przedłużając, omówimy w pierwszej kolejności lokacje, gdyż jest ich całkiem sporo. Pierwszym zaprezentowanym miejscem jest dobrze nam znana droga z placu Wymian. Mogliśmy ją wiele razy podziwiać, jednak tym razem mamy inną porę dnia i możemy zobaczyć, jak wygląda wieczorne światło. Następną lokacją jest Górska Forteca, która została dość mocno przebudowana względem oryginału. Stylistycznie budowla ta przypomina zamek w starym obozie. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to na prawo od wieży zauważymy coś, co przypomina mały placyk. Ciekawie, co tam twórcy wymyślili. Kolejną lokacją jest wejście do orkowego miasta. I tutaj architektura jest już zupełnie inna. Wygląda tak, jak gdyby była zarezerwowana wyłącznie dla orkowej cywilizacji. Całkiem fajnie, że twórcy dbają o takie smaczki jak różnorodność architektoniczna. Dzięki temu będziemy mogli bez problemu rozróżnić daną architekturę pod kątem tego, kto ją zbudował. W przeciwieństwie do oryginału, miasto bronione jest przez mur oraz bramę. Po bokach, jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy rzeźby przedstawiające starożytnych orków. Pamiętacie, jak Pancho przestrzegał nas przed podróżowaniem na terytorium orków? Ktoś tutaj najprawdopodobniej zignorował to ostrzeżenie. Następna scena przedstawia już wnętrze miasta. Widzimy, że zostało dość mocno urozmaicone i zgodnie z Gothiciem 3 nie mogło zabraknąć w orkowym mieście areny. Całkiem dobrze wyglądają te namioty, w końcu mogą pomieścić rosłych orków. Ta część miasta została według mnie nieco zminiaturyzowana względem oryginału. Dodatkowo zabraknie wewnętrznej bramy, zamiast tego mamy wrota wykute w skale. Dość ciekawie prezentuje się plac z orkowymi szamanami, który jednak mało przypomina oryginał. I powiem tak, bardzo dobrze, gdyż sam plac, jak i budynki wokół niego prezentują się naprawdę bardzo dobrze. W centralnej części placu mamy coś, co przypomina ołtarz, na którym składane są ofiary z ludzi, aby przebłagać śniącego. W ramach ciekawostki twórcy zapowiedzieli, że chcą bardziej rozbudować orków i ich lore, więc niewykluczone, że będziemy robić dla nich jakieś misje. Kolejnym miejscem jest kanion troli, który został całkowicie przebudowany. Zamiast pustego miejsca z kilkoma deskami mamy teraz jakieś starożytne budowle, które swoim stylem niespecjalnie pasują do topornej architektury orków, czy też górskiej fortecy i zamku w starym obozie. Według mnie są to pozostałości po starożytnej cywilizacji, która zbudowała klasztor zmiennokształtnych. Reliefy na kolumnach mogą sugerować, że budowla ta będzie integralna z architekturą Jarkendaru. Fajnie wypadają rzeźby zakapturzonych postaci. Możliwe, że są to sylwetki mnichów z klasztoru zmiennokształtnych. Bardzo mnie ciekawi, jak twórcy rozbudują ich lore. Następne miejsce to pola ryżowe nowego obozu. Screen z tego miejsca widzieliśmy już jakiś czas temu. Jedyne, co mi tu przeszkadza, to oczywiście mgła. Miejmy nadzieję, że w finalnej grze będzie można ją po prostu wyłączyć. Kolejnym miejscem jest stara cytadela w centrum Górniczej Doliny, a w zasadzie jej ruiny, które prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Styl nieco przypomina górską fortecę i zamek w starym obozie, więc najprawdopodobniej została wzniesiona przez Myrtańczyków. Mam wielką nadzieję, że podziemia tej fortecy zostaną dość mocno rozbudowane. Miejscem, które zostało dość mocno przebudowane względem oryginału, jest wieża Xardasa. Zmieniono nie tylko wygląd wieży, ale również całą okolicę. W oryginale mamy jakąś roślinność, trawę, drzewa. W remake'u ziemia wokół wieży jest jałowa, zostały tylko martwe drzewa po prawej stronie. Sama wieża prezentuje się, no cóż, ciekawie. Nie mogę jej jednoznacznie ocenić, gdyż z jednej strony wygląda całkiem, miejscami jak wieża Ortang, zaś z drugiej mam wrażenie, że twórcy w swojej wizji artystycznej odeszli za mocno od oryginalnego zamysłu. Na ostateczną ocenę zaczekam do premiery i wtedy ocenię, jak prezentuje się bezpośrednio w grze. W okolicy zamiast zbiornika wodnego mamy lawę, która najprawdopodobniej pochodzi z wnętrza świątyni śniącego. Ciekawie prezentuje się lewa strona tej grafiki, bowiem mamy ośnieżoną część góry, do której najprawdopodobniej będziemy mogli się udać. Ciekawe, jaką tajemnicę skrywa ta jaskinia. Może to jakiś grobowiec albo sanktuarium. Również wnętrza tej wieży zostały dość mocno zmienione.
Zamiast niewielkiego, surowego pomieszczenia wypełnionego regałami z książkami, stolikiem i dywanem, mamy bibliotekę, która przypomina skrzyżowanie pomieszczeń Rivendell z komnatami ze Świątyni Śniącego. Nowością są przeogromne okna przywodzące na myśl te z gotyckich kościołów. No, muszę przyznać, że prezentuje się to dość dobrze, można by rzec, że aż za dobrze. Pomieszczenie to idealnie pasowałoby do klasztoru Innosa w Nordmarze, zaś dla zwykłego nekromanty powinno wystarczyć coś bardziej skromniejszego. Otrzymaliśmy jeszcze zatopioną wieżę Xardasa, którą mogliśmy oglądać na sierpniowym zwiastunie. Tym razem zaprezentowano ją z innej strony. Dobrze, że architektonicznie nawiązuje do obecnej wieży, gdyż w pierwszym gotiku wyglądała jak dzieło rąk orków. Jeśli przyjrzymy się w prawy górny róg, to zobaczymy wejście do jaskini. Nie widzę jednak żadnych schodów, więc najprawdopodobniej będziemy musieli się tam wspinać. Ostatnim zaprezentowanym, a zarazem najbardziej podobnym do oryginału miejscem jest wejście na cmentarzysko orków. Podobnie jak w pierwowzorze, mamy dekoracje przypominające rogi oraz wielką rzeźbioną czaszkę przed wejściem do podziemi. Klimat został zachowany dzięki szarawym barwom oraz całkowicie jałowej ziemi. Prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Pierwszą zaprezentowaną postacią jest Kor Kalom, który wydaje mi się znacznie młodszy niż w oryginalnej jedynce. Przypomina mi trochę młodego stępnia z 13 posterunku. Przeszkadzają mi niezbyt estetyczne tatuaże na rękach, natomiast muszę pochwalić samą jakość głowy oraz projektu szaty guru. Różni się nieco względem oryginału, ale nadal zachowuje ten sekciarski styl. Następną postacią jest Fisk, który wygląda podobnie jak w oryginale, z tą różnicą, że w remake'u nie ma tak dziwnie rozświetlonej twarzy. Dodatkowo możemy teraz w pełnej krasie zobaczyć lekki pancerz cienia. Kolejną postacią jest były generał Lee, który najprawdopodobniej nie zdążył się ogolić i dostał parę razy po mordzie. Podobnie jak w przypadku Kaloma, również Lee wydaje się zbyt młody. Może to przez słabe oświetlenie nie możemy zobaczyć jego zmarszczek, choć z drugiej strony nie ma siwizny, co nieco niepokoi. Fajnie, że ma charakterystyczny, opadnięty na czoło kosmyk włosów, podobnie jak w oryginale. Dobrze prezentuje się pancerz, który w przeciwieństwie do innych wydaje się nieco pordzewiały. Następną postacią jest Milten, wprawdzie już go widzieliśmy, lecz tym razem możemy mu się przyjrzeć z bliska. Dobrze prezentują się detale na twarzy, jak blizna na lewym policzku. Według mnie Milten wygląda najlepiej ze wszystkich odświeżonych postaci. Również dobrze wypada szata ognia. Kolejną postacią jest Iberion, który podobnie jak Kalom ma niezbyt estetyczne tatuaże na rękach. Średnio natomiast wypadają te na twarzy, które niezbyt przypominają te z oryginału. Natomiast sam model twarzy wygląda całkiem dobrze. Trudno mi ocenić wygląd szaty guru, ale mamy medalion śniącego i runy, które zachowują klimat pierwowzoru. Ostatnią postacią jest Kruk, którego już widzieliśmy. Niestety tekstury pancerza jak i twarzy wydają się nieco gorszej jakości niż u pozostałych zaprezentowanych postaci. Wystarczy porównać tą grafikę z tą prezentującą Torusa. Jedyne co bym zmienił w pancerzu magnata, to dodałbym nieco więcej futra, tak jak w oryginale. No chyba, że każdy magnat będzie miał swoją unikalną zbroję. Poza lokacjami oraz bohaterami otrzymaliśmy jeszcze animacje niektórych przeciwników, jak ogniste jaszczury, które wyglądają niesamowicie dobrze. Krwiopijce, których wygląd nie został zmieniony, ścierwojady oraz kretoszczura. Z nowości dostaliśmy jeszcze wilka, który wygląda całkiem. Niestety pora na najgorszy element Gotika Remake, czyli walkę. Mam takie wrażenie, że twórcy chcieli zamaskować niezbyt dobre animacje poprzez dynamiczną kamerę podczas zadawania ciosów. Wydaje mi się, że animacje są nieco lepsze niż na sierpniowym gameplayu. Nowością będą uniki poprzez przewrót. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, bezimienny przekłada broń z jednej ręki do drugiej i zadaje cios raz jedną, raz drugą. No nie powiem, wygląda to dość ciekawie. Możliwe, że te animacje będą przypisane wyłącznie do toporów oraz broni obuchowej, zaś miecze będą trzymane w jednej ręce. Mam takie spostrzeżenie, że walka jest znacznie bardziej dynamiczna, ale nadal źle wygląda przyciąganie w stronę przeciwnika podczas zadawania ciosu. Nogi bezimiennego zdają się ślizgać po nawierzchni. Możemy to zauważyć podczas atakowania goblina. Również podczas walki bronią dwuręczną postać przesuwa się do przeciwnika. Niestety wygląda to po prostu źle.
Na koniec otrzymaliśmy kilka scenek prezentujących żyjący świat. Pierwsza przedstawia nowicjusza z sekty, próbującego nakłonić członków starego obozu do dołączenia do bractwa. Ciekawa sprawa, że nowicjusz nie posiada tatuaży. Kolejna scena przedstawia gotującego snafa oraz dwóch kopaczy. Na szczęście poprawili ciepłe powietrze wydobywające się z kociołka, gdyż to ze zwiastuna 2023 roku wyglądało po prostu tragicznie. Następna scena przedstawia nowy obóz, a konkretnie część zamieszkałą przez najemników. Po prawej stronie widzimy chatkę krzykacza. Kolejna scena prezentuje Diego przed swoją chatką. Fajnie, że tkanina nad chatą porusza się na wietrze. Następna scena przedstawia łysego maga ognia przed stołem alchemicznym, ale coś przeczuwam, że nie jest to świątynia Innosa. Ostatnia scena prezentuje plac świątynny w obozie sekty. Mamy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądać to miejsce w nocy. Niestety brak niebieskiego oraz zielonego światła psuje nieco klimat. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o lokacjach, postaciach, potworach oraz walce. Zachęcam was do zapoznania się z poprzednim materiałem, w którym omawiam syreny ze świata Wiedźmina. Trzymajcie się, cześć!